Głównym zadaniem BTS przy tworzeniu teledysku do Dynamite było poprawienie nastroju ARMYs i wypełnienie ich pozytywną energią. I musicie przyznać, że im się to udało, ale jako, że to jest BTS, to wszyscy dobrze wiemy, że w teledysku muszą gdzieś być jakieś ukryte symbole, więc przyjrzyjmy się mu bliżej. Teoretycy, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Hej, witam Was w nowym filmie z teoriami na kanale Unbridled Buffalo. Ja jestem Karol i jeżeli chodzi o serię z teoriami BTS, to jest dokładnie 60. odcinek z tej serii. A to oznacza, że mój mózg już nigdy nie będzie działał tak jak 60 odcinków temu. I Wasze też nie. I niedługo będzie 100, będę musiała się zastanowić nad jakimś specjalem z tej okazji, ale skupmy się póki co na tym, co mamy teraz, ponieważ mamy nowy teledysk. 21 sierpnia o godzinie 6 rano naszego polskiego czasu ukazało się MV do Dynamite. Piosenka jest w całości po angielsku, jest mega pozytywna, wypełnia wszystkich dobrą energią, czyli zgodnie z tym, co zakładali Bangtani tworząc ją. Wiadomo, że panująca na świecie pandemia zepsuła wiele planów i zawiesiła też w pewnym stopniu karierę BTS, ponieważ musieli odwołać trasę, nie mogli się spotkać z ARMY, ale postanowili się nie poddawać i jakoś wykorzystać ten czas. Suga wyznał, że zastanawiali się, co mogą zrobić, żeby poprawić zarówno swój nastrój, jak i nastrój swoich fanów i zdecydowali się na wydanie Dynamite. Jednak zasugerował też, żeby za bardzo nie myśleć podczas słuchania tej piosenki i po prostu się nią cieszyć. Okej, Yoongi, może faktycznie przy samym tekście piosenki nie należy zbyt wiele myśleć, ponieważ piosenka jest po prostu czymś pozytywnym, co nam daje dobrą energię, ale wszyscy dobrze wiemy, że to niemyślenie nie dotyczy teledysku. Nie z ARMY te numery. Jin za to miał złotą myśl i porównał Dynamite do tego momentu w życiu, kiedy nagle sprzątając pokój odnajdziecie 50 000 wonów, które wcześniej zgubiliście. Ogólnie celem BTS przy tworzeniu Dynamite było stworzenie znaczącej piosenki, która będzie źródłem siły i motywacji dla nas wszystkich, która pomoże nam przetrwać trudne chwile i sprawi, że w końcu się uśmiechniemy. Jimin za to dodał, że dla Bangtanów Dynamite to jest taki przełom, który pomaga im zwyciężyć z uczuciem pustki, które im doskwiera, ze względu na to, że nie mogą występować dla ARMY. Czyli znów mamy piękny cel, mamy piękny przekaz i muszę przyznać, że ja nie mogłam przestać się uśmiechać, nie mogłam przestać się śmiać po zobaczeniu tej piosenki, więc ciężko mi było skupić się na teoriach, ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. W teledysku dzieje się całkiem sporo, co prawda nie jest to taki przepych symboli jak w erze Wings, ale odniesienia do ery Wings też się tam pojawiają, więc przyjrzyjmy się w końcu MV do Dynamite. Zacznijmy od tego, że wszystko miało być utrzymane w stylu disco, w stylu retro i nawet na Weevil Shop są dostępne, a raczej były, ponieważ się wyprzedały bardzo szybko, winyle i kasety Dynamite, więc jak widać wszystko miało być dokładnie w takim klimacie i musicie przyznać, świetnie im to wyszło. Na samym początku teledysku widzimy BTS w pastelowych strojach i to nam się kojarzy od razu z boys bandami z lat 90., które nosiły podobne outfity, a zwłaszcza z jednym, który takie outfity pokazywał najczęściej i są to idole z czasów, kiedy ja się urodziłam, czyli Backstreet Boys. Stroje BTS wyglądają bardzo podobnie do tych, które Backstreet Boys mają na sobie w teledysku do Quit Playing Games With My Heart oraz które można zobaczyć na wystawie poświęconej temu zespołowi w Muzeum Grammy. I nie jest to jedyny look BTS, który nam się kojarzy z Backstreet Boys, ponieważ te pastelowe, różowe stroje, które BTS mieli na sobie w teledysku do Boy With Love, będą nam się z kolei kojarzyć z innymi outfitami Backstreet Boys. A żeby było zabawniej, to Backstreet Boys sami przyznali, że są ogromnymi fanboyami BTS i nawet mają wspólne zdjęcie. Jimin wykonuje ruch przedstawiający strzelanie z pistoletu i myślę, że nie ma tu jakiejś większej głębi, jeżeli chodzi o teorię, ponieważ jest to po prostu strzał prosto w serce Jimin Stanów. I tu mnie ma. W kolejnej scenie widzimy Jungkooka w swoim pokoju, który jest stylizowany właśnie na lata 80., lata 90., a na ścianach wisi mnóstwo plakatów artystów, którzy byli popularni w tym czasie, jak m.in. Queen, David Bowie, AC/DC czy The Beatles. Łatwo jest też dopatrzeć się plakatu z napisem Be Joyful Always, co oznacza bądź zawsze szczęśliwy i dokładnie taki przekaz ma ta piosenka, ale można też zauważyć przedmioty, które pasują do tamtej ery, czyli jak na przykład
stary komputer albo boombox. Jungkook pije mleko i tym razem to odnosi się dokładnie do tekstu piosenki, ponieważ tam to mleko jest wspomniane i przynajmniej tym razem nie pije absyntu, ponieważ jest to zdrowy teledysk i mleko jest pełne wartości odżywczych. Dalej. Na szafce nad łóżkiem Jungkooka możemy zobaczyć naklejkę z postacią Barta Simpsona, czyli jednego z bohaterów kultowego serialu komediowego Simpsonowie, który powstał w 1989 roku. I oprócz plakatów znanych artystów, na ścianie można też zauważyć plakat filmu Terminator z 1984 roku. Odbiegając na moment od teledysku, w tekście pojawia się odniesienie do King Konga, czyli ogromnego potwora goryla, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci XX wieku. I z jednej strony może być to odniesienie do przeszłości, tak żeby King Kong się wpasował w klimat Dynamite, a z drugiej strony może być to faktycznie odniesienie do postaci King Konga, który ma ogromną siłę i my też powinniśmy tę siłę odnaleźć w sobie. Ale oczywiście nie aż taką jak King Kong, nie rozwalcie całego miasta, błagam. W kolejnej scenie natomiast widzimy Namjoona w sklepie muzycznym otoczonego przez płyty winylowe, które w tamtych czasach były bardzo popularne. RM w pewnym momencie wyciąga jeden z winyli i okazuje się, że jest to właśnie Dynamite, czyli to, co powiedziałam na początku tego filmu, to, że Dynamite jest dostępne w wersji płyty winylowej. Na drzwiach sklepu widnieje jego nazwa, czyli Sweet Record oraz numer 79. Zgodnie z numerologią 79 promuje dobrobyt ludzkości, a energia przekazywana przez tę liczbę jest bardzo przenikliwa, a przecież właśnie o to chodzi w Dynamite, o przekazanie pozytywnej energii. Ponadto 79 to czerpanie siły z innych, inspiracja, idol oraz wiedza, która pomaga innym. Czyli mówiąc krótko, jest to odniesienie do samych Bangtanów, czyli do idoli, którzy są dla nas inspiracją, którzy dzielą się swoją wiedzą i z których możemy czerpać naszą siłę. Następna scena należy do J-Hope'a, który ma na sobie t-shirt z napisem Obey, co oznacza bycie posłusznym. Tylko pytanie brzmi, komu ma być posłusznym? Ale to, co jest ciekawe w tej scenie, dla mnie przynajmniej, to jest lodówka, która znajduje się za Hosokiem, ponieważ w środku znajdują się różne napoje i jak dla mnie to te napoje wyglądają łudząco podobnie do kawy z wizerunkiem BTS, którą reklamują. Żółte i zielone picie w tej lodówce kojarzy mi się za to z napojem Cider, także reklamowanym przez BTS, który jest dostępny w dwóch wersjach. Mało tego, na podłodze leżą skrzynki od Coca-Coli, a to jest marka także promowana przez BTS. Jeżeli mam rację, a nie bardzo mogę się dopatrzeć, ponieważ to jest naprawdę malutkie i nie da się tego powiększyć, to jest po prostu genialny chwyt marketingowy. Jungkook wychodzi z Dynamite, czyli z miejsca, gdzie może kupić zarówno donaty, jak i burgery i widzi BTS, którzy stoją przed tym budynkiem, stoją oni w dodatku przed bankomatem, a bankomat widzieliśmy wcześniej w teledysku do Lights. I nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła symboliki bankomatu. I zgodnie z cennikiem bankomat oznacza dostępne na wyciągnięcie ręki szanse oraz możliwość sięgnięcia po coś, czego chcemy. Wystarczy tylko odnaleźć w sobie chęci i siłę. Scena z Jungkookiem, który zastyga w bezruchu, też pojawiła się już wcześniej w teledysku do Lights, jednak tam różniła się tym, że Cookie nie miał pączka. W tej scenie brakowało jednak Jimina, ale odnalazł się w następnej, w momencie, kiedy wykonuje identyczny ruch jak Michael Jackson w The Way You Make Me Feel, co zauważyła słusznie jedna ARMY na Twitterze. W końcu widzimy w całości tę pączkarnio-burgerownię, a na jej dachu znajduje się ogromny donat z fioletową polewą, z fioletowym lukrem, co też nie znalazło się tutaj przypadkowo, ponieważ fioletowy lukier będzie się odnosił do frazy I purple you, której Bangtani używają w stosunku do ARMY, co może znaczyć tyle, że dla BTS ARMY i więź łącząca ich z ARMY jest słodka jak lukier. V znajduje się przed ciężarówką z lodami, na której widnieje napis Dynamite, a na niebie widzimy przelatujący samolot, co od razu kojarzy nam się z Airplane J-Hope'a oraz z Airplane Part 2 BTS, czyli historii o tym, jak daleko zaszli, zaczynając od marzenia o sukcesie do faktycznego sukcesu i do możliwości podróżowania po całym świecie, prezentując coraz większej rzeszy fanów swoje piosenki. Ten sam samolot widzimy także później w teledysku do Dynamite, jak przelatuje nad budynkiem, przed którym stoją Bangtani. Samolot będzie także odniesieniem do końcowej sceny w Young Forever, gdzie BTS znajdowali się na płycie lotniska, później nad nimi przeleciał samolot, i do epilogu, czyli do Young Forever, odnoszą
odnoszą się także kolory nieba w Dynamite, ale nie tylko, bo jeszcze oprócz tego ptak, którego widzimy kilka razy w Dynamite, który pojawił się także w Young Forever. Scena z RM kojarzy mi się zarówno z Boy With Love, ze sceną, gdzie RM samotnie występował przed BTS, ale także z występem Bangtanów z Melon Music Awards, konkretnie z piosenką Dionysos, gdzie lider także miał właśnie taki statyw do mikrofonu. Ale po obu stronach Namjoona możemy dostrzec także płot, który wygląda jak ten z Fire oraz ten, z którego był zbudowany labirynt w Young Forever, oraz którego fragment widzieliśmy w teledysku do Mic Dropa. W kolejnej scenie widzimy Yoongiego przed koszem, a jak wiemy, Suga uwielbia koszykówkę. Widzieliśmy go już w takiej wersji kilka razy, jeżeli chodzi o twórczość BTS, na przykład w Boy in Love, w Adult Child, w Danger, czy w comeback trailerze do The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Za to graffiti, które znajduje się za Yoongim przez kolory, kojarzy mi się bardzo z DNA. Warto zwrócić uwagę na cień ptaka, który pojawia się na tym graffiti i co prawda już mówiłam, że może mieć to nawiązanie do Young Forever, ale jest jeszcze jedno nawiązanie i ja czekałam 3 lata, żeby móc to powiedzieć, ponieważ ten ptak może odnosić się do ptaka z książki Hermana Hesse Demian, ale oszczędzę tym razem wam mojego ulubionego cytatu o ptaku, który wykluwa się z jajka. I już wcześniej wielokrotnie widzieliśmy tego ptaka w twórczości BTS, na przykład w Begin, w Awake albo w Reflection. Jimin tańczy przed sklepem z płytami i mi ten sklep muzyczny kojarzy się z tym, który widzieliśmy w First Love, który następnie spłonął, co może mieć sens, ponieważ jak wiadomo podczas ery Wings i później także ogólnie w twórczości BTS, a następnie też w notkach, postać Jimina jest bardzo mocno połączona z postacią Yoongiego i na przykład w First Love Sugi pojawiały się odniesienia do Lie Jimina, a w Lie Jimina do First Love Sugi, czyli to może mieć ogromny sens. Podobny sklep muzyczny pojawił się także w Ego J-Hope'a i to też może mieć sens, ponieważ postaci Jimina i J-Hope'a też są ze sobą powiązane, co było idealnie widać na przykład w Highlight Reel albo w Run. Sceneria w kolejnej scenie z Dynamite wygląda podobnie do scenerii z Boy in Love, tylko że tutaj mamy na dachu napis Disco, a tam było Love. BTS tańczy przed budynkiem, a stroje Jimina i J-Hope'a to są dokładnie te same stroje, które mieli na sobie aktorzy Cha Seung-won oraz Yoo Ha-jin na lipcowej okładce magazynu Marie Claire. Ta scena jest dość niewinna, jednak pojawia się w niej element, który wywołał ogromny uśmiech na mojej twarzy, przez który nie mogłam przestać się śmiać przez następną godzinę po premierze teledysku. Otóż, moi drodzy, w teledysku do Dynamite pojawia się żółty hydrant, który widzieliśmy wcześniej w teledysku do Lights i w Boy With Love. A jeżeli jesteście ciekawi symboliki hydrantu i kolorów hydrantów, to odsyłam do filmu na ten temat. Po prawej stronie wyświetli się odnośnik, możecie go sobie kliknąć, a jak nie, to później zeskrolujcie niżej i w opisie też znajdziecie link. Jin wykonuje ruch przypominający taniec Johna Travolty z Gorączki Sobotniej Nocy, ale z budynku wygląda Suga, wykonuje gest dłonią, jakby wołał go do środka i następnie Jin biegnie, żeby tam wejść. Znowu widzimy kolorowe graffiti i cień przelatującego ptaka, a V i Jungkook wykonują ruchy choreografii, które po raz kolejny odnoszą się do Michaela Jacksona. W późniejszej scenie BTS tańczą na małej scenie, a światła nad nią kojarzą mi się trochę ze światłami na suficie w Boy With Love. W ostatnich scenach widzimy Bangtanów tańczących na niewielkiej powierzchni, która od razu mi się kojarzy z Not Today i znajdują się oni na łące, która wygląda jakby panowała wiosna, co może być nawiązaniem do Spring Day oraz do Stay Gold. Za to w tle widać góry, co może być odniesieniem do Omelas po raz kolejny, co widzieliśmy także w Not Today, w On oraz w Stay Gold. Wokół BTS wybuchają kolory i to są nadal te same kolory, które widzieliśmy w DNA albo w Idol, zwłaszcza w Idol, ponieważ to właśnie tam był kolorowy dym i które widzieliśmy także na okładce mixtape'u J-Hope'a Hope World, gdzie nie dość, że kolory są podobne, to widzimy także góry i przelatujący samolot. Przypadek? Nie sądzę. Wcześniej wspominałam o odniesieniu do Ego J-Hope'a, jednak nie jest to jedyne odniesienie do tego teledysku, jakie znajduje się w Dynamite, ponieważ w scenie z V, który stoi obok ciężarówki z lodami, znajduje się znak drogowy z napisem One Way, który widzieliśmy już wcześniej właśnie w Ego, a obok niego był inny znak drogowy nakazujący gonić za marzeniami. I to właśnie robią BTS, uważając to za jedyną słuszną ścieżkę. W jednej z końcowych scen widzimy V w miejscu przypominającym trochę basen z wyblakłymi
białymi ścianami, a za nim znajduje się napis z napisem Surfing, który już wcześniej też pojawił się w teledysku do Dynamite. W dodatku Jungkook miał w swoim pokoju deskę surfingową. Mówi się, że surferzy wierzą, że skoro ocean był miejscem na Ziemi, gdzie rozpoczęło się życie, to surfowanie pozwala im chociaż na chwilę połączyć się z tym żywym wspomnieniem. Łącząc to z teorią Carla Junga, do której często odnosi się BTS w swojej twórczości, surfowanie daje surferowi dostęp do zbiorowej nieświadomości planety. Zbiorowość nieświadoma to nasze instynkty, myślenie i zachowanie i można ją przyrównać do morza, po którym płynie statek naszego świadomego ja, czyli ego. Za to roller coaster, który widzimy w tle za V w tej scenie, może mieć bardzo proste wytłumaczenie, czyli po prostu życie jest jak roller coaster. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Dynamite. Jeżeli czegoś nie zauważyłam w tym teledysku, to oczywiście wypiszcie to w komentarzach tam na dole razem z własnymi teoriami, ponieważ jestem ich bardzo ciekawa, bardzo chętnie poczytam. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, czytając stos moich tweetów zaraz po premierze teledysku BTS i widzieliście, co odkrywam krok po kroku tak naprawdę. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał po więcej teorii, po więcej filmów związanych z K-popem, z Koreą Południową. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. A ja Wam zdradzę, że to jest makijaż inspirowany kolorowym dymem z Dynamite, więc dajcie mi znać, jak Wam się podoba.